Witajcie kochani! Dziś chcę Wam przedstawić gadżet, który moim zdaniem naprawdę jest wart polecenia. Mianowicie mam na myśli długopis 3D. Banalne urządzenie, które można zrobić naprawdę mega dużo ciekawych rzeczy. Ja od razu jak go dostałam, postanowiłam robić lampę. Tak ona się prezentuje. Jeżeli chodzi o wszelkie projekty z użyciem długopisu 3D, nie potrzebujemy dużo elementów. Najlepiej jest mieć szklaną podkładkę, ponieważ filament najlepiej schodzi ze szkła. Natomiast też sprawdzi się na przykład rysunek w folijce, tylko trzeba uważać, bo po prostu od tej folijki będzie bardziej odchodził, no i też folijka może ulec zniszczeniu. Ja osobiście robiłam na lakierowanych kartkach, więc ten filament bez problemu odchodził. Natomiast po zrobieniu kilku listków, no kartka już była do wyrzucenia. Stąd też najlepiej wziąć albo lustro, albo właśnie szkło. No ale co potrzebujemy do wykonania takiego projektu? Do wykonania projektu potrzebujemy filament. Ja przygotowałam kilka, żeby pokazać Wam, że są różne kolory możliwe do użycia. Czym jest filament? Filament to można nazwać najprościej, że jest to rodzaj plastiku. Ja mam filament PLA, właśnie jest to jeden z konkretnych rodzajów. Jak działa taki długopis 3D? W bardzo prosty sposób. Po podłączeniu go do prądu, tutaj nagrzewa nam się mechanizm, filament jest wciągany górą, przechodzi i w tym momencie jak on się nagrzewa, wychodzi bez problemu z naszej tubki i możemy go formować. Mamy możliwość regulacji, czy ma wychodzić dużo, czy mało tego filamentu. To jest potem kluczowe przy takich detalach, gdzie chcemy dojechać, na przykład w przypadku motylka, jeżeli chcielibyśmy tutaj dojechać do końca, żeby nie było żadnych prześwitów, to lepiej użyć cieńszego filamentu. No to zacznijmy od początku. Czego potrzebujemy do zrobienia takiej lampy? Przede wszystkim potrzebujemy albo tekturki, albo kawałka kartki i ołówka, żeby móc zrobić szablon. Żeby te wszystkie z naszych listków były w miarę jednakowej wielkości. Te będą większe, te będą mniejsze, ale żeby one w miarę spójnie ze sobą wyglądały. Będziemy też potrzebować słoika. Dlaczego słoika? Ponieważ te odgięte listki będziemy właśnie rysować na słoiku, dzięki czemu uzyskamy taki efekt. Dodatkowo marker, żeby na tym słoiku narysować, odrysować nasz szkic, plus, tak jak wspomniałam wcześniej, albo lakierowana kartka, albo koszulka, a najlepiej kawałek szkła, tudzież lustro. Na początek używam czarnego filamentu, żeby troszeczkę rękę rozgrzać, żeby zobaczyć, jak tym długopisem malować. Kiedy już wiem, jak to zrobić, przechodzę na filament różowy. Lecimy z kolejnym krokiem. Mamy już całość posklejaną, cały kwiatek jest wydrukowany. Czas zmienić go w lampkę. Do tego użyjemy taśmy LED 5V. Zwijam ją w harmonijkę, żeby te wszystkie LEDy były po prostu bliżej siebie. Teraz przykleję to do dna naszej lampy, ale wcześniej jeszcze potrzebujemy zasilania. Działa i świeci, możemy się brać za lutowanie. Dlaczego tak robię? W szybki sposób sprawdzam, czy taśma nie jest uszkodzona, tudzież mój mechanizm z bateriami. Dziś znów z pomocą przyjdzie mi trzecia ręka, muszę ją sobie tylko ustawić. Kiedy mam już całość połączoną, robię szybki test, czyli wkładam baterię i sprawdzam, czy działa. Działa. Możemy teraz zamontować. Oczywiście nie pomyślałam wcześniej, więc teraz za pomocą lutownicy robię otwór, którym przejdzie taśma LEDowa. Szybko się upewniam,
czy nasz włącznik będzie dobrze wyglądał, ale nie widać go, jest schowany pod listkiem, więc mogę za pomocą długopisu przymocować go. No i demontujemy. Niestety LEDy nie przetrwały temperatury. Tylko jak je teraz zdjąć, jak je tak ładnie zakamuflowałam? Dobra, próba numer 1. Lód ładnie trzyma, więc chwila prawdy. Lód... O! No nie wierzę. Dobra, jeszcze raz próbuję je zalutować. Działa. Zdecydowanie jestem zachwycona. Nie spodziewałam się takiego efektu. Przede wszystkim nie przewidziałam, że będzie taki cień. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu długopis 3D i może zainspiruje Was do zrobienia lampy lub innego projektu. Jak widzicie, za mną jest motylek, który zrobiłam za pomocą odrysowania z kartki. Niestety uległ on małemu wypadkowi, ponieważ mi spadł i jedno czółko odleciało. Będę musiała je dorobić. Natomiast tak jak widzicie, nie odbiega on mocno od tego, co jest na kartce. Nie musicie być uzdolnieni plastycznie, ja sama też nie jestem, żeby zrobić coś fajnego, żeby zrobić coś kreatywnego przede wszystkim. Gwarantuję Wam, że zadowolenie z efektu będzie ogromne, jeżeli zrobicie coś swoimi rękami, nawet z gotowego szablonu. I dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już po nagraniu tego odcinka bawiłam się i zepsułam. To jest nasz długopis już rozkręcony. Jak widzicie, tutaj w zębatki wszedł nasz filament, dlatego one się nie kręcą. W ten sposób zębatka się porusza i przesuwa naszym filamentem.